tym odcinku opowiadamy, jak cumować w porcie Kalymnos. Nasza porażka na Pserimos. A dlaczego się nie udało? Czy na Kos będzie miejsce w porcie? I zauroczeni wyspą Kos. Troszkę się wiaterek tutaj w Kalymnos wzmaga, ale krótko chciałem opowiedzieć o tym porcie. Otóż tutaj w zasadzie są dwa porty. Jeden to jest ten taki, przy którym my stoimy. To jest taki piers z takimi dziwnymi basenikami. Ja wiem, nawet nie wiem, co to jest. No i tutaj cumuje się rufą, jak to zwykle bywa. Z tym, że trzeba uważać, dlatego że czasem tutaj jest po prostu płyciej przy samym brzegu. Więc naprawdę trzeba uważać. Teraz właśnie patrzę i tutaj widzę taki wielki kamień, który mógłby po prostu uszkodzić ster. Więc lepiej stawać troszeczkę dalej. No ale można też stawać w takim starym miejscu, który jest bardziej w tamtą stronę gdzieś. O tam. No, ale tam jest mniej miejsca i nie mogę powiedzieć, czy tam jest prąd, czy nie, bo wiem, że tutaj to jest. I nam się udało podłączyć. Przychodzi pan, zapłaciliśmy 15 euro za postój i 10 euro za prąd. No i ten pan prąd nam uruchomił po prostu. Są takie standardowe boksy tutaj. On włożył kartę i nam uruchomił. Właśnie patrzę. 8,94. Więc zapłaciliśmy za 10 i zostawiliśmy prawie 9. No a zwrotów nie ma. No więc to tak sobie powiedzmy słabo. No więc jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać. Tutaj są takie górki obok, z prawej i z lewej, więc czasem mogą takie wiatry spadowe tutaj schodzić, więc po prostu trzeba mieć jak zwykle oczy i uszy na wszystko otwarte. I gotta keep up with life, got no regrets, I count my blessings, but I'm still getting no sleep at night. Getting out of the house, I heard an eagle in the top of a tree. I had yours and I got a feeling it. No już dopływamy do wyspy Kos, niedaleko. Tam za nami, o tam, jest wyspa Kos. Ale zanim tam dopłyniemy, to jeszcze po drodze chcieliśmy sobie skoczyć na taką małą wyspę tutaj w Armenii. Się nazywa Pserimos. Jest mała zatoczka, miejsce na 2 jachty, jest restauracja, może pójdziemy sobie na sałatkę grecką, co? Jest akurat chyba taka pora mniej więcej, że można. No zobaczymy. Może być też ta restauracja zamknięta, nie wiemy tego. Jak nie, to płyniemy na Kos. Więc przystanęliśmy w takim miejscu, gdzie teraz się zorientowaliśmy, że jest passenger ships no mooring i płynie właśnie taki passenger ship za nami. Trochę trąbi, więc niewykluczone, że nas zaraz stąd przepędzi. Inside? Co to krzyczy? No, chyba nas przepędzają właśnie. Nie do końca zrozumiałem, co on chciał. Patrzyłam, byśmy zrzucili tak, żeby nie rzucić na nich. No. No właśnie. Tak, no więc rzucili łańcuch na nasz łańcuch, więc
więc jesteśmy uziemieni na razie. Selimos nie powitało nas życzliwie. Najpierw próbowaliśmy zacumować w głębi basenu portowego. Widzieliśmy, że tam cumowały jakieś jachty, więc uznaliśmy, że nie jest płytko, ale okazało się, że jednak jest za płytko dla naszego jachtu. Później próbowaliśmy przy pirsie, przy wejściu do portu, do basenu portowego, razem z innym jachtem. No tak też nie było łatwo, bo spora fala. Problem był taki, że jacht, który cumował obok nas, rzucił kotwicę po skosie, więc my, nie chcąc zrzucić swojej kotwicy na ich łańcuch, też musieliśmy tak stosownie do tego zrzucić. No i zacumowaliśmy jakoś tak niezbyt elegancko. No, próbowaliśmy coś z tym zrobić, kiedy nadpłynął statek jakiś turystyczny i kapitan tego statku coś wrzeszczał do nas strasznie. Próbowaliśmy go zrozumieć. Jest nam głupio i nieprzyjemnie. No, odpływamy, tak czy owak, odpływamy. Płyniemy na Kos. Kos jest tutaj za mną, ale przed nami z kolei jest Turcja, bo tam już jest wybrzeże tureckie, Azja, Europa, Azja. No i teraz tutaj przebiega gdzieś granica, no i musimy uważać, żeby tej granicy nie przekroczyć po prostu. Ona jest tu na mapie i w tej chwili mam milę do niej, no ale tak nam hals wypada, że musimy płynąć właśnie w tamtą stronę. No ale zaraz chyba zmienimy, no. Raczej nie chcemy, żeby nas jakiś ktoś tutaj podjechał, marynarka wojenna i nas gdzieś zebrała. Zbliżamy się do portu na Kos i tak myśleliśmy, że poza sezonem, koniec października, to nie będzie jachtów, a tu zgraja jachtów zdąża. Więc zaczęliśmy się troszeczkę obawiać o miejsce. No jest szansa, że oni płyną do tej drugiej mariny, czyli tej czarterowej. Dziś sobota, prawda? Więc mogą tak być. A my płyniemy do tej miejskiej. No więc właśnie się rozglądamy i no na razie jeszcze nie widać. A za mną Turcja. O tam. No dobra, bardzo tutaj jest ładnie, ale przyleciał nas ochrzaniec mooringowy, że nie połączyliśmy się z nim na kanale numer 7. To jest w sumie problematyczne, bo jest nas 2 osoby i UKF jest w środku, więc w zasadzie nie ma jak. No, ale są mooringi, więc wyciągamy kotwicę. Trudno było się zorientować, bo wszyscy nie mają kotwicy, tylko tutaj najwyraźniej są mooringi. No ale nic, będą tutaj mooringi. Wybieramy kotwicę i zaraz się cofamy. No dobra. Agnieszka pokazuje, że widzi już kotwicę. No to jedziemy do tyłu, no. Z tymi mooringowymi to nigdy nie wiadomo, co? No dobra, biorę papiery i udaję się do budki, żeby zapłacić za prąd, zarejestrować. Zapłacić za prąd nie wiadomo, ale no chyba pewnie tak, ale na pewno zapłacić za jacht, za postój, 1 noc. Pan się łaskawie zgodził, 1 noc, ale tu ładnie jest. No rety. No, a budka jest tu bardzo niedaleko, bo tutaj
jest taka budka, ta żółto taka niebieska. Proces jest bardzo długi tutaj. Pani poprosiła o ubezpieczenie, poprosiła o wszystkie papiery, przejrzała, skopiowała. No, 28 euro za postój plus VAT i 3,67 plus VAT, czyli w sumie 36,76. 4 euro za elektryczność i 32,76 za postój na jedną noc. No więc całkiem. Ale miejsce jest przepiękne. Tak przechadzamy się po kos, uliczkach i co? Troszkę inna wyspa niż inne, co? Bardzo tu pięknie. No i historia jest, czuje przeszłość. No, na pewno turystyczne bardziej miejsce, ale w takim pozytywnym chyba sensie, bo jest tak rzeczywiście bardzo ładnie zadbane, dużo drzew zielonych, ładne uliczki. No, na razie jeszcze za dużo nie obejrzeliśmy, ale port wspaniały. Co? Port wspaniały. Dobra, idziemy dalej. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.